punktem, który odwiedzę w Porto, jest katedra Se. Jest to katedra z XII wieku. Jest to pierwsza romańska katedra, która pełniła funkcje, oprócz sakralnych, funkcje obronne. Katedra ta leży w dzielnicy Ribeira i odkąd powstała, była cały czas przez lata, wieki. No nie wierzę. Nie wierzę, teraz dzwony biją. Muszę jeszcze raz to powiedzieć. Katedra ta leży w dzielnicy Ribeira i od początku jej powstania była ona przebudowywana. Doszedł gotycki witraż czy gotyckie krużganki, a także kopuły tutaj na wieżach były dobudowywane. Jednak największe wrażenie robią tutaj płytki te azulejos, które są charakterystyczne dla wszystkich ważnych budowli w Portugalii. Jednakże te płytki powstały znacznie później, bo około XVIII wieku, a artystą, który je wykonał, był Valentim de Almeida. Ale to były tylko te najważniejsze rzeczy, które chciałem Wam tutaj przekazać, jeśli chodzi o zmiany na przełomie lat w tej katedrze. Więcej rzeczy możecie się dowiedzieć, zagłębiając się w internet czy inne materiały dostępne na temat tej katedry. Jeśli ktoś się interesuje architekturą, to myślę, że warto zagłębić się w temat, bo na murach tej katedry to jest odciśnięta cała historia generalnie Portugalii. Niedaleko mostu jest świetna kawiarnia, Café de Sua Vida. Polecam Wam gorąco, naprawdę ceny są chyba najlepsze, jakie do tej pory płaciłem za kawę, ciastka i jakieś tam przekąski. No i wydaje mi się, że nawet mógłbym powiedzieć, że najlepsze przekąski, ciastka i kawa, jaka do tej pory w Porto próbowałem. Most Ludwika I był budowany w latach 1881-1886 i łączy miasto Porto z miastem Via de Nova Gaia. Twórcą tego mostu jest Teofil Seyric, jeden z uczniów Eiffla. Z takich informacyjnych rzeczy to mogę się z Wami podzielić tym, że w 1908 roku zaczęły jeździć tym mostem tramwaje elektryczne i jeździły do 1959 roku, a od 1959 roku do 1993 roku jeździły tędy trolejbusy. Natomiast potem był puszczony ruch kołowy, z tego co wiem, aż do 2003 roku, a po 2003 roku kompletnie zamknięto tutaj ruch kołowy i puszczono od 2005 roku tę linię metra D. Jest to jedna z możliwości, jaką możemy wykorzystać do podróżowania tym mostem. Ewentualnie, tak jak ja teraz w tej chwili, możemy przejść, że tak powiem, na piechotę. Ten most nie jest duży, a tak jak mówię, jest piękne, są widoki, jest co podziwiać, chociaż mam trochę lęk wysokości i ciężko się cokolwiek mówi, patrząc w dół. A teraz jeszcze za chwilę pociąg nam przeszkodzi, który za mną się pojawi. Ale generalnie bardzo fajna atrakcja. Most nie jest duży, warto się przejść. Mamy całą tutaj panoramę miasta z obu stron.
Nie wiem, czy było słychać, bo pociąg przejeżdżał, ale generalnie opowiadałem o tym, że możemy tutaj zobaczyć z tego mostu całą panoramę miasta i, no i budynki, jakieś tam portowe historie nad rzeką Douro. Generalnie z tego, co zauważyłem, to większość tych atrakcji, największych atrakcji turystycznych w Porto jest skupiona bardzo blisko siebie, bo tutaj koło mostu jest zaraz katedra C. Potem tutaj widzę z tyłu jest ta kolejka linowa, z którą też możemy się przejechać i podziwiać panoramę miasta. Tutaj jest taka ta winda pionowa, która zwozi nas z dołu w górę i z góry w dół. No i generalnie też główną tą też atrakcją jest ten most Luisa I, po którym właśnie idę. Idę się trochę rozgrzać, bo powiem wam, że tak wieje. Pogoda jest dzisiaj tak zmienna. Raz słońce, raz chmury. Na moście no to nie powiem, bo jest taki wiatr, że masakra. No i dużo też nie zdążam nagrać, bo co chwila tutaj jeździ pociąg. Powiem wam, że człowiek leniwy to wziął autobus i zwiedza. No ale co zrobić? Jak na razie to się więcej stało niż jechało. Ze 2 razy się ktoś tam odezwał. O, wracamy z powrotem do punktu, z którego wyjechaliśmy. Coś czuję, że to nie będzie to czego oczekiwałem. Wróciliśmy do punktu wyjścia. Wycieczka trwa od 10 minut i zrobiliśmy kółko wokół budynku. Zapowiada się atrakcja pełną gębą.
Już jestem tutaj po wycieczce tym autobusem widokowym. Średnio mi się podobało. Dosyć szybko, ekspresowym tempie zrobiona wycieczka. Angielski też zostawiał dużo do życzenia. Wiecie, jak to kojarzyło mi się, ten angielski kojarzył mi się z naszym polskim, z polską komedią Miś, gdzie ta na dworcu kobieta zapowiadała pociąg po angielsku na zasadzie takiej, że miała kluski w buzi i udawała, że zna angielski. No to było tak, podobny lektor był wgrany w tym autobusie. Generalnie sprawdziłem, czy ma język polski, bo na autokarze jest nalepka, że posiada tą opcję z języka polskiego, natomiast kupiłem bilet, wsiadłem do środka, tego języka polskiego nie było. Będąc w Porto, nie zapomnijcie o... No i tak, jak zwykle coś. Będąc w Porto, nie zapomnijcie odwiedzić... Będąc w Porto, nie zapomnijcie odwiedzić dworca kolejowego São Bento, którego zdobienia są tutaj jedną z atrakcji turystycznych. Dworzec jest zdobiony 20 000 płytek azulejos. Jorge Colazzo, jakoś tak się nazywał ten twórca tutaj tych rysunków z płytek. Dworzec generalnie powstał, pierwsze prace rozpoczęły się w 1890 roku. No i po wielu trudach ten dworzec stanął. Tutaj ten tunel był kopany, ten, który widzicie za mną. Te prace się dotyczące tego tunelu zaczęły się w 1890 roku. Następnie znajdował się ten dworzec na otwartej przestrzeni, po czym w 1915 roku powstała ta budowla, którą nazywamy dworcem, którą widzicie tutaj za mną. No i nie była remontowana do 1992 roku. W 1992 roku dworzec przeszedł renowację. No i tak stoi do dziś w takim stanie, jak możecie oglądać w tej chwili. Płytki te przedstawiają historię z życia mieszkańców północnej Portugalii, najważniejsze bitwy, wkroczenie króla Portugalii do Porto, a także różne aspekty z życia społecznego Portugalczyków. Jestem w tej chwili na plaży Matosinhos. Jest to najbardziej popularna plaża w Porto, największa. Jest to piaszczysta plaża. Tak jak mówiłem, długa jest i szeroka. Wejście do wody jest dosyć łagodne, z długą przybrzeżną mielizną. No i dno jest takie piaszczyste. Jest też ta plaża, tak można powiedzieć, mekką dla surferów. Jest tu całe centrum surfingowe. Nawet o tej porze roku, gdzie w tej chwili jest duży wiatr, bardzo duży wiatr i dosyć chłodno. Wieczorem jest jakieś około 15 stopni w tej chwili, może mniej. Cały czas tutaj chłopaki pływają na deskach. No i oczywiście każdy ma z nich piankę, wiadomo. Ale ta pianka nie tylko pozwala im
wiecie, utrzymać to ciepło, ale też chroni przed ściekami, które są wlewane tutaj z pobliskiego portu. Warto dodać, że w czerwcu co roku tutaj na plaży odbywa się festiwal ryb, więc jeśli jesteś amatorem dobrego smaku i fanem owoców morza, zapraszam Cię tutaj w czerwcu. Kolejnym atutem, który warto wrzucić tutaj do tych informacji, jest to, że plaża ta posiada super szeroki deptak, który jest wykorzystywany przez pieszych, jak i przez rowerzystów, świetne ścieżki rowerowe. Co tam jeszcze? No i trzeba pamiętać też, że w lato jest to jedna z najbardziej popularnych plaż w Porto, więc trzeba liczyć się z tym, że może być sporo ludzi, no a co się z tym wiąże? Duży tłok. Kolejna plaża, którą chciałem Wam pokazać, jest Praia do Molche. Plaża, która charakteryzuje się tym, że jest najdłuższą plażą w Porto, ma 170 metrów długości i charakterystycznym punktem tej plaży jest ta pergola, pod którą idę. Jest ta pergola z lat 30. bodajże, z tego co pamiętam, i nazywa się Pergola da Foz. Jest to najbardziej charakterystyczny budynek, obiekt, który jest związany z dzielnicą Foz. Ta Pergola da Foz często też znajduje się na pocztówkach z Portugalii, dlatego że jest bardzo charakterystycznym obiektem. Kolejną plażą, którą chciałem Wam przedstawić, jest Praia de Gondarem. Plaża ta, według tego co wyczytałem, jest polecana dla rodzin z dziećmi, bo jest płytka i całkiem bezpieczna. No i charakteryzuje się tym, że wokół jest pełno restauracji z dobrymi daniami rybnymi, także i owocami morza. Super miejsce na spacery, super miejsce na to, żeby usiąść i wypić drinka. Natomiast nie wiem, czy do końca w dobrym miejscu jestem. Według mapy jestem w dobrym miejscu, ale patrząc na to, co się dzieje za mną z tyłu, na te skały, to nie do końca wiem, czy ta plaża jest rzeczywiście dobra dla rodzin z dziećmi, bo wygląda, przynajmniej o tej porze roku, w zimę dosyć niebezpiecznie. Zobaczcie z tyłu, jakieś skały, kamienie. Może w lato jakoś te morze, ten ocean uspokaja i jest to wszystko łagodniejsze. Ale na tą chwilę, jak idę i patrzę, no to jest przerażające, te fale. Szczerze powiem, że coś mi z tą plażą nie gra. Według mapy, tak upewniłem się, jestem na dobrej plaży, ale raczej nie polecałbym ją dla rodzin z dziećmi, bo patrząc na te skały, które wystają z morza, no prędzej gorszej plaży, jeśli chodzi o bezpieczeństwo, nie widziałem, więc na pewno nie jest to plaża dla rodzin z dziećmi, w tym miejscu, w którym jestem, jeżeli to jest na 100% plaża Gondar. Muszę chyba tę plażę jutro za dnia przyjść nagrać, bo i tak nie za dużo zobaczycie. Po mojej lewej stronie jest Praia de Ingles z pięknym tarasem widokowym, gdzie pijąc kawę możemy podziwiać przepiękny widok na Atlantyk. Swego czasu tą plażę bardzo upodobali sobie Anglicy, stąd też pochodzi ta nazwa Praia de Ingles. Natomiast z drugiej strony znajduje się Praia da Luz, która jest niewielką plażą z niewielką ilością skał. Taka malutka, kameralna plaża. No i z tej plaży jest bardzo blisko do fajnego miejsca, czyli do ogrodu Avenida do Brasil.